Cześć, witam Was wszystkich na kanale Mojsak Technik. W związku z tym, że już za miesiąc są święta, teraz będę tak wyglądał. Do świąt, przynajmniej. Zapraszam do oglądania. Na początku, słuchajcie, chciałbym podziękować za wszystkie lajki i komentarze. Chciałbym, abyście subskrybowali, klikajcie te dzwoneczki, wszystkie napisy subskrybuj i lajkujcie i komentujcie. Dziś porozmawiamy, jak obiecałem tydzień temu, porozmawiamy nadal o lampach błyskowych. Lampy błyskowe mają jeszcze co najmniej dwie fajne opcje, które można bardzo fajnie i dość kreatywnie wykorzystywać. Ja tutaj może nie będę pokazywał żadnej kreatywności, tylko jak to wygląda i co możemy z tymi wszystkimi efektami lamp błyskowej zrobić. Pierwszą rzeczą, o której powiem, słuchajcie, to jest synchronizacja lampy błyskowej. Chciałbym Wam powiedzieć, jak wygląda ten nasz błysk, jak on synchronizuje się z naszą migawką. Nasza migawka, jak wiecie, otwiera się w ten sposób. Się otwiera i się zamyka. Musicie sobie uświadomić, jak wygląda synchronizacja lampy błyskowej z czasem otwarcia migawki. Większość aparatów i producentów aparatów ustawia sobie, że najkrótszy czas synchronizacji lampy błyskowej z otwarciem migawki to jest albo jedna 125, albo jedna 160, albo jedna 200 sekundy. Niektóre mają do jednej 250, a niektóre aparaty, nawet mam gdzieś taki jeden aparat, który ma synchronizację i synchronizuje się, słuchajcie, przy jednej 30 sekundy. Tak, bywały też takie. Co się stanie, jeżeli ja wyzwolę swoją lampę przy czasie dłuższym niż producent mówi, że tutaj jest ta synchronizacja, czyli dajmy na to, mamy jedną 125 lub jedną 160 sekundę, a ja wyzwalam lampę przy czasie otwarcia migawki, na przykład jednej setnej, jednej 80, 60, nawet czy tam jednej sekundzie. Co się zadzieje? Nic się nie zadzieje. Wszystko będzie ok. Wszystko będzie dobrze wyglądać, wszystko powinno być dobrze doświetlone. Jak wygląda zatem reakcja błysku na otwarcie migawki? Wyobraźcie sobie teraz, że jest migawka, ona się otwiera i w tym momencie rejestrowany jest błysk. I migawka się zamyka. Tak mniej więcej to wygląda. I teraz pokazuję tutaj na całym ekranie, jak to wygląda i mamy błysk. Co się zadzieje w momencie, kiedy przestanie się lampa synchronizować, czyli przekroczymy ten najkrótszy czas naświetlania przy synchronizacji. Słuchajcie, migawka otwiera się do pewnego stopnia, do pewnego czasu naświetlania właśnie w ten sposób, jak Wam pokazałem. Czyli otwiera się i się zamyka. Zwizualizuję to na tym przykładzie, czyli cały ekran Wam będzie teraz mrugał. Dobra, co się zadzieje, jak migawka wygląda, jak migawka pracuje zatem przy krótszych czasach naświetlania. Ona się już nie otwiera się w ten sposób, tylko otwiera się szczelinka i ta szczelina przelatuje jak skaner przez cały nasz kadr. W starszego typu aparatach były migawki także szczelinowe. Były to migawki, które poruszały się w pionie. Prawda? Znaczy porusza się w poziomie, ale jest pionowa, czyli jest tak. Aparaty typu Zenit. Są właśnie migawki, które się poruszają w ten sposób. W dzisiejszych czasach chyba wszystkie migawki poruszają się w ten sposób, po to, aby migawka miała krótszy odcinek, krótszą drogę do przybycia i zatem jest dokładniejsza i jest w stanie wykonywać jeszcze szybsze ruchy swoimi lamelkami. Dobra, wspomniałam o lamelkach. I to ta standardowa synchronizacja nazywa się synchronizacją na pierwszą kurtynę lub właśnie na pierwszą lamelkę. Określane to jest tym symbolem. Jeżeli taki symbol na Waszej lampie błyskowej macie, to w menu aparatu, jak i w lampie błyskowej możecie włączyć albo ten symbol z trójkącikiem po drugiej stronie. Co znaczy ten trójkącik po drugiej stronie, jaka jest różnica? To jest, słuchajcie, synchronizacja na
drugą kurtynę lub na drugą lamelkę. Wygląda to dokładnie w sposób odwrotny niż to, co Wam właśnie powiedziałem. Czyli migawka się otwiera i naświetla się zdjęcie i tuż przy zamknięciu migawki jest błysk i w tym momencie migawka się zamyka. Czy jest jakakolwiek różnica? Wydawałoby się, no co za różnica, przecież i tak migawka bardzo szybko się otwiera, i tak błysk jest bardzo szybki, więc co za różnica? Jest różnica, słuchajcie. Różnica jest tego typu, że jeżeli obiekt się porusza, na przykład ktoś sobie skacze, jedzie sobie samochód, czy cokolwiek, jest dość szybki, dość dynamiczny ruch, w tym momencie taki czas 1/160 sekundy, dajmy na to, czy 1/125 sekundy, jest zbyt czasem długim na to, aby zarejestrować tego kogoś i zamrozić tego naszego kogoś w bezruchu, nawet przy błysku. Czyli będzie to wyglądać tak, jeżeli fotografuję kogoś, kto się porusza, czyli tak, migawka się otwiera, jest błysk, czyli zamrożenie ruchu, ale migawka nadal jest otwarta. Błysk jest znacznie krótszy niż otwarcie migawki. Więc jest błysk, jest zamrożenie ruchu, a ta osoba dalej się porusza, czyli będzie zamrożenie i rozciągnięcie tego ruchu. Tak jakbyście przyłożyli pędzel do ściany i go pociągnęli. Jaki będzie tego efekt? Efekt tego będzie taki, że postać na przykład nasza, czy wcześniej wspomniane auto, samochód, będzie rozmazany. Będzie zamrożone, ale będzie taka smuga rozmazania. I tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie synchronizacja lampy błyskowej na drugą kurtynę. Wygląda to w ten sposób, że migawka się otwiera, jest rejestrowany ruch tego czegoś, co fotografujemy i w ostatnim etapie tego ruchu, tuż przed zamknięciem naszej migawki, jest błysk, który mrozi to i się migawka zamyka. Czyli jest zamrożenie ruchu, jest rozmazanie i zamrożenie. I w tym momencie zdjęcie wyjdzie nam ostre. Fajne efekty wychodzą na trochę dłuższych czasach naświetlania, tak żeby zaobserwować, zarejestrować cały ruch lub ruch przez cały kadr, czy przez jakąś tam część kadru i dopiero później jest mrożony właśnie lampą błyskową. Fajnie to wychodzi. Można się połakomić na określenie nawet takie, że wyjdą trochę artystyczne zdjęcia. Przynajmniej dynamiczne. Jeżeli macie na przykład imprezę, dość często można właśnie takie rzeczy robić i dość często takie rzeczy fajnie wychodzą, nawet jeżeli zaczniecie obracać aparatem, ruszać tym aparatem, żeby jeszcze więcej dynamiki tej nadać temu zdjęciu i możecie na sam koniec tego zdjęcia ruch zostanie zamrożony, czyli na przykład ten ktoś będzie ostry. Może nie będzie idealnie ostry, ale zdjęcie na pewno może wyjść dość ciekawe. I słuchajcie, muszę się Wam chyba do czegoś przyznać po raz kolejny. Chyba nigdy w życiu nie używałem od momentu, kiedy mam lampę błyskową, która ma możliwość synchronizacji na drugą kurtynę, chyba w życiu nie używałem innego sposobu synchronizowania lampy błyskowej. I tym oto akcentem dobrnęliśmy do końca. Chyba wyczerpałem temat synchronizacji lampy błyskowej na pierwszą czy drugą kurtynę. W następnym odcinku coś wymyślę jeszcze o lampie błyskowej i to będzie, podejrzewam, że dość krótki odcinek, ale myślę, że będzie także ciekawy i także myślę, że będzie dość pomocny. Kto dotrwał do końca, jestem z niego bardzo dumny. Polajkuj zatem, subskrybuj zatem, komentuj zatem. Do zobaczenia. Hej!